Siemano YouTube, ten cień to ja, a to jest Kymco MX-u 700. Troszeczkę już przerobione pod moje potrzeby, trochę dodałem, trochę odjąłem. I dzisiaj chciałbym Was zaprosić na odcinek przeznaczony głównie dla osób początkujących, czyli osób, które albo dopiero nabyły Kymco MX-u 700 lub 550, bo ich obsługa jest bardzo zbliżona, lub chcą nabyć taki sprzęt i chciałyby się dowiedzieć podstawowych zasad obsługi tego quada. Zatem zapraszam Was na odcinek. Zacznijmy od omówienia tego, co mamy na kierownicy. W tym miejscu zlokalizowane są światła. W tym przełożeniu mamy światła mijania. Kiedy przełączymy w drugą stronę, mamy światła drogowe. W Kymco MX-u 550 i w 700 nie ma możliwości całkowitego wyłączenia świateł. Ten przycisk służy do awaryjnego wyłączenia silnika. Nie rekomenduję używania tego przycisku w momencie, kiedy po prostu chcemy zgasić quada. Sugeruję, aby robić to kluczykiem. Natomiast w sytuacjach awaryjnych wciskamy i mamy po kłopocie. Ten przełącznik ma dwie funkcje. Pierwszą z nich jest klakson, drugą są światła awaryjne. Jako ciekawostkę dodam, że światła awaryjne działają również wówczas, kiedy quad nie jest odpalony. Pod spodem mamy przełącznik kierunkowskazów. Jeżeli chcemy w lewo, przełączamy w lewo, natomiast żeby wyłączyć, należy wcisnąć. Z tyłu natomiast mamy jeden z najważniejszych przycisków, czyli odpalanie. Kiedy przekręcimy kluczyk, będziemy mogli go odpalić. Przy czym ważną informacją jest, żebyśmy go odpalali na biegu neutral lub kiedy zostawimy na innym biegu, wówczas należy wcisnąć któryś z hamulców. Po lewej stronie znajduje się hamulec, którym hamujemy tylną oś quada. Analogicznie po prawej stronie znajduje się hamulec, którym jesteśmy w stanie zahamować przednią oś. Dodatkowo na hamulcu znajdują się zapadki, czyli kiedy go wciśniemy, będziemy mogli tą zapadkę uruchomić. Ona ma dwie pozycje i to pozwala nam na zablokowanie manetki tak, żeby quad się nam nie stoczył. Po lewej stronie posiadamy również dodatkowy hamulec parkingowy, którego zaciągnięcie powoduje zablokowanie tylnej osi. Ten hamulec jest linkowy, zatem traktujemy go jako dodatkowy. Sugerowałbym używanie tego prawego hydraulicznego. Z ważnych informacji, kiedy ten hamulec jest zaciągnięty, nie da się odpalić quada. Czasami po chwili postoju, kiedy mamy odpalonego quada, uruchomi się tak zwany system OPC, czyli zacznie nam quad po prostu piszczeć. Rozwiązaniem na to jest albo dodanie gazu, czyli po prostu ruszenie quadem, albo naciśnięcie któregokolwiek z hamulców. Po prawej stronie quada mamy również hamulec nożny. Ten hamulec hamuje nam i przednią, i tylną osią. Zazwyczaj po lewej stronie quada znajduje się jeszcze u góry sterownik wyciągarki w kolorze szarym. Ja natomiast wymieniłem sobie na taki czarny, natomiast zasada funkcjonowania jest taka sama. W momencie wciśnięcia out następuje wyciągnięcie linki. W przypadku wciągnięcia in następuje wciągnięcie linki wyciągarki. Proces wyciągania liny może troszeczkę czasu zająć, dlatego kiedy chcemy zrobić to szybciej, możemy tym kołem uruchomić sprzęgło, czyli przekręcić i wówczas będziemy mogli wyciągarkę obsłużyć szybciej i szybciej wyciągnąć linę. Należy jednak pamiętać, że kiedy już ją wyciągniemy, należy znowu zablokować sprzęgło i możemy wtedy już sterować bezpośrednio z kierownicy. Sama skrzynia posiada 5 przełożeń: low, high, neutral, wsteczny oraz parking. Pozycja neutralna pozwala na przykład na odpalenie quada, wówczas nie jest załączony żaden bieg. Pozycja high służy do normalnej jazdy. Pozycja low natomiast służy do jazdy głównie terenowej. Reduktora używa się głównie właśnie w terenie lub na przykład do ciągnięcia przyczepy. To przełożenie oszczędza nam naszą przekładnię, więc sugeruję używać w terenie, szczególnie jeśli nie jedziemy z dużymi prędkościami, a potrzebujemy dużej mocy. Pozycja R to oczywiście wsteczny. Pozycja parking można ją uruchamiać w momencie, kiedy chcemy zaparkować naszego quada. Warto zaznaczyć, że z racji konstrukcji całej skrzyni biegi skrajne, czyli low i parking, mogą czasami wchodzić z lekkim trudem. Ułatwieniem jest wówczas delikatne bujnięcie quadem, wtedy bieg wskakuje dużo lepiej. Ten protip dotyczy większości quadów dostępnych na rynku. W przypadku Kymco, aby zmienić bieg, nie trzeba trzymać hamulca, co jest dużym ułatwieniem. Po prawej stronie kierownicy znajduje się przepustnica, którą dodajemy gazu, a także manipulator do ustawiania napędów.
Ten środkowy służy do uruchomienia napędu na 4 koła. W momencie jego wciśnięcia uruchomimy napęd na 4 koła i w tym samym czasie usłyszymy charakterystyczny dźwięk silniczków, które załączają właśnie ten napęd. W momencie, kiedy jest wyciśnięty, jedziemy z napędem na tył. Kiedy chcemy uruchomić blokadę przedniego dyferencjału i wydostać się z jakiejś dużej opresji, należy przekręcić i wówczas mamy zblokowany przedni dyferencjał. Jako ciekawostkę dodam, że nie ma potrzeby najpierw wciskania 4×4, żeby przełączyć na blokadę. Zrobi to za nas komputer. Innymi słowy, kiedy mamy tylko napęd na tył, przełączając na blokadę, system automatycznie uruchomi nam napęd na 4 koła i włączy blokadę przedniego dyferencjału. W momencie, kiedy w takiej sytuacji przełączymy z powrotem, ponownie usłyszymy 2 rozblokowania. Pierwsze rozblokowanie przedniego dyferencjału i wyłączenie napędu na 4 koła. Pod przednim prawym nadkolem znajduje się ciekawa funkcja, konkretnie rzecz ujmując tutaj na górze, gdzie możemy wyłączyć całkowicie prąd dopływający do naszego kłada. Również pod prawym nadkolem, w tym miejscu, znajduje się blokada kierownicy. Aby jej użyć, należy skręcić maksymalnie koła w lewo i kluczykiem ze stacyjki przekręcić w prawo. Aby ściągnąć kanapę, należy podnieść wajchę, która znajduje się tutaj pod spodem i podnosimy całe siedzisko, wyciągając je z tej strony z uchwytów. Po ściągnięciu siedziska mamy dostęp do airboxa, który po rozblokowaniu tych wszystkich spinek pozwoli nam dotrzeć pod spodem do filtra powietrza. W moim egzemplarzu zdemontowałem siedzenie dla pasażera oraz oparcie dla pasażera. Natomiast jeżeli w swoim egzemplarzu byście je mieli, to żeby zdemontować siedzenie pasażera, to tutaj z tyłu kłada pod spodem będziecie mieć taką wajchę, za którą wystarczy pociągnąć i wówczas można zdemontować siedzenie pasażera. Ostatnia rzecz, jaką chciałem Wam pokazać, to licznik. Na liczniku widzimy bieg, z jaką prędkością jedziemy, jakie mamy napięcie akumulatora, ile mamy benzyny, jaki mamy przebieg, chociaż do tego przebiegu zaraz jeszcze przejdziemy, na jakim napędzie jedziemy. W tym momencie mam włączony napęd na tylną oś, którą mamy godzinę oraz dodatkowe wskaźniki. Ten to jest po prostu, że mamy bieg neutralny, ten pokazuje, że mam zaciągnięty hamulec parkingowy. U góry dodatkowo znajduje się wskaźnik obrotów silnika. W tym momencie mam całkowity przebieg mojego kłada, ponieważ w tym miejscu znajduje się napis ODO. Natomiast kiedy wciśniemy sobie ten przycisk, zmieni nam się tutaj na trip A, czyli całkowita odległość, jaką pokonałem w drodze A, którą można sobie oczywiście resetować. Po kolejnym wciśnięciu przycisku pokazuje nam się trip B. Podczas następnego wciśnięcia pokazuje nam się ilość motogodzin. Kiedy wciśniemy ten przycisk przez kilka sekund, wówczas zmienią nam się kilometry na mile. Ponowne wciśnięcie wróci nam do przebiegu w kilometrach. To wszystko YouTube, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. My jedziemy dalej, a Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.